Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty. To jest specjalne wydanie Układu Otwartego związane z wyborami amerykańskimi. Jest 5 rano w Przemyślu, gdzie nagrywam, a 23 w Waszyngtonie, gdzie jest mój gość. I będziemy rozmawiać o tym, co już wiemy, choć jeszcze nie wiemy tyle, ile byśmy chcieli wiedzieć, ale porozmawiamy o znaczeniu tych wyborów i o tym, co obecnie się dzieje i co będzie działo się w Stanach Zjednoczonych. Łączę się już z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. EcoVoltis. Firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. A jest nim oczywiście profesor Andrew Michta, dyrektor Scofield Center Initiative Atlantic Council. Dzień dobry, Andrew. Dzień dobry, Igor. Dziękuję. Wiem, że po bardzo ciężkim dniu i bardzo emocjonującym dniu w Stanach Zjednoczonych masz jeszcze siłę z nami rozmawiać, a tu jest blady świt, piąta rano w Przemyślu, bo jestem w drodze do Kijowa. Andrew, co wiemy do tej pory o amerykańskich wyborach i o Stanach Zjednoczonych? W tej chwili ocenia się, że Donald Trump ma jakieś 214 głosów wyborczych, elektoralnych. Harris ma 179. Najważniejsze w tym wszystkim nadal pozostają te swing states, czyli przede wszystkim Pennsylvania, Michigan, jak pójdzie Georgia, jak pójdzie Wisconsin. No i niestety nie będziemy wiedzieć, gdzie jest Arizona i gdzie jest Nevada. Przynajmniej przez jeszcze prawdopodobnie kilka dni. Mimo tego Wisconsin może skończyć liczenie głosów trochę wcześniej. Właśnie wliczono Kalifornię dla Harris, ale to było zupełnie do przewidzenia. Więc jesteśmy w sytuacji, w której wygląda, że nadal kandydaci idą w łeb z lekkim wskazaniem na Trumpa. Czyli tak jak było przez cały czas, za wyjątkiem chyba 2 ostatnich dni, kiedy pojawiły się sondaże nagle odwracające tą kolejność. Czyli tak naprawdę no nie ma co spekulować. Tak? Nie wiemy i jeszcze nie będziemy wiedzieć, ale opowiedz proszę jakby co dzisiaj mówi się w Stanach, jak duże są emocje i o czym dla Amerykanów są te wybory. Społeczeństwo jest naprawdę podzielone, jak to się mówi, down the middle, czyli przez środek. Widziałeś to zresztą, Igor, jak patrzysz na te dane z polling data, to są dosłownie niemalże 50-50, prawda? Kilka punktów w górę, kilka punktów w dół, które są marginesem błędu, jeśli chodzi o ocenianie tego. Ja patrzę na różne dane z różnych polling data. Wczoraj widziałem 53 dla Trumpa, 47 dla Harris z jednego z bardziej respektowanych takich źródeł, ale znów spojrzysz na inne źródła i to się odwraca. Problem jest taki, że tak naprawdę te wybory są naprawdę unikalne, bo i zarówno obydwoje kandydaci, to znaczy z jednej strony Donald Trump, który dokonał rzeczy no niemalże niemożliwej, bo jeżeli mu się uda wygrać, to on będzie pierwszym od XIX wieku, od Grover Cleveland, prezydenta, który wygra 2 niekonsekutywne terminy, to znaczy ma przerwę w tym wszystkim. Zwykle prezydent, który jest obecnie prezydentem, udaje mu się wygrać drugi okres, prawda, drugi term. Trump przegrał te wybory i nagle w tej chwili znów wychodzi. Przeżył również niezwykle brutalną kampanię, dlatego że to, co się działo z jego kandydaturą od momentu, kiedy Biden został prezydentem, no to była naprawdę taki, jak nazwijmy, próba przez ogień. On przeszedł przez i sądowe, i polityczne, i osobiste ataki, które były niezwykle silne. Z drugiej strony, więc mamy bardzo niezwykłego kandydata z tej strony, ze strony republikańskiej. Ze strony demokratów też mamy niesamowicie dziwną sytuację, dlatego że mamy kandydata, który z jednej strony, Kamala Harris, była przez prawie 4 lata wiceprezydentem, ale nie zarejestrowała się w żaden sposób w świadomości wyborców, bo była zawsze tak jakoś z boku. Poza tym, że była przeznaczona do zarządzania poprawą spraw na granicy z Meksykiem, no nie była tak naprawdę w trakcie tych najbardziej podstawowych działań, czy jeśli chodzi o politykę zagraniczną, czy o politykę wewnętrzną.
weszła nagle w te wybory, no, w bardzo ostatniej chwili, jako osoba w miarę nieznana. I również to, w jaki sposób została wybrana, dlatego że nawet biorąc pod uwagę precedensy, że wiceprezydent, prawda, staje się nagle prezydentem, powiedzmy tak jak było, kiedy Nixon w momencie impeachmentu zrezygnował sam i Ford został wtedy i prezydentem, i kandydatem Partii Republikańskiej. Tu mamy taką dziwną sytuację, bo prezydent Biden rezygnuje z kandydowania, a jednocześnie pozostaje prezydentem, a ona z drugiej strony staje się tym namaszczonym kandydatem Partii Demokratycznej, ale jednocześnie nie przeszła żadnych wyborów prymarnych, nie dostała ani jednego głosu i wypadła tak naprawdę w momencie, kiedy kandydowała po raz pierwszy w swojej historii, już w pierwszej turze wyborów prymarnych bez żadnego delegata, więc jest w miarę nieznana, jeśli chodzi o wyborców. Czyli wybory są bardziej chyba jeszcze emocjonalne niż jakie kiedykolwiek pamiętam. To znaczy wyborcy Partii Demokratycznej akceptują tego niekonwencjonalnego kandydata. Dlaczego? Dlatego, że nie znoszą Donalda Trumpa. A Donald Trump uważa, że to, w jaki sposób Kamala Harris weszła w konkurencję prezydencką, bo on uważał, że będzie się zmagał nadal z Bidenem i po ostatniej debacie z Bidenem wyglądało na to, zwłaszcza po zamachu na Trumpa, że właściwie już było wszystko załatwione. I nagle znów książka została otwarta i z jednej strony Kamala Harris po wyborach, po konwencji Partii Demokratycznej miała ten boost, kiedy nagle, bo nowa, młodsza, znów pamiętajmy, młodsza, ale tak naprawdę nie młoda, bo ona ma jakieś 59 lat, ale w porównaniu do Trumpa, który ma prawie 78, więc jest pokoleniowo inna, ale jednak nadal, więc to są wybory takie, które muszę ci powiedzieć, ja nie pamiętam tak dziwnych wydarzeń. 2 zamachy na prezydenta Trumpa, poprzedniego prezydenta Trumpa. Jeden, który niemalże kosztował go życie, drugi tam odgoniła go służba ochrony prezydenta. Zmiana nagle w ostatniej chwili kandydata w opozycyjnej partii, w partii wiodącej, Partii Demokratycznej. I tak naprawdę te wybory się toczą w okręgu 3 spraw. Ekonomia, czyli inflacja, i zawsze wybory w Stanach Zjednoczonych są referendum na to, w jaki sposób poprzedni prezydent sobie dał radę. Po części Harris jest tym poprzednim prezydentem, ale tak naprawdę nie jest, więc powiedzenie, czy jest ci się lepiej teraz powodzi niż przedtem, też się nie bardzo sprawdza. Z drugiej strony imigracja. To, co się dzieje na granicy południowej Stanów Zjednoczonych, stało się definiującym elementem w mojej ocenie, jeśli chodzi o zwłaszcza klasę średnią i tych niebieskich kołnierzyki, które patrzą na zmiany w ich społecznościach, które nie dotyczą elit, ale dotyczą ich. No i w końcowej analizie również, jak wygląda gospodarka Stanów Zjednoczonych, dług narodowy, który jest ponad 35 tryliony dolarów. Więc jesteśmy w sytuacji podziałów takich, w której jedna strona chce po prostu wyeliminować drugą i vice versa. Przeciwne wybory. Ja wiem, że wszyscy zawsze mówią, nigdy takich wyborów nie było, ale to są naprawdę wybory w rodzaju, których ja nigdy nie pamiętałem. Czy ten podział jest, czy to nie jest tak naprawdę, to są wybory kulturowe dużo bardziej, czy ludzie nie traktują tego wyboru kulturowo? No bo z jednej strony mamy takiego bardzo, grającego tak bardzo tradycyjnie, no bo sam jest tak umiarkowanie tradycyjny, konserwatywny Donalda Trumpa, a z drugiej strony mamy kobietę, pierwszą kobietę, niebiałą kobietę, zdecydowanie bardzo liberalną, lewicową postać. I czy dla Amerykanów to jest raczej wybór kulturowy i taki bardzo emocjonalny, czy racjonalny, głosowanie za takim albo innym modelem rozwoju gospodarczego? Zdecydowanie wybór jest z brzucha, czyli to jest wybór emocjonalny. Zresztą pomyśl o tym, bilioner jest trybunem klasy robotniczej tak naprawdę, ludzi, którzy stracili w czasie globalizacji, ludzi, którzy nie znoszą tego, co elity ze wschodniego i zachodniego wybrzeża im proponują. A z drugiej strony mamy kobietę, która
i tak naprawdę zaczęła bardzo lewicowo i nagle pobiegła w czasie tej kampanii wyborczej do środka, de facto anulując to, co mówiła przedtem, czy kiedy była senatorem, czy kiedy była nawet prokuratorem. Więc no, rzeczy takie naprawdę dziwne w tym sensie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, wiesz, nie tyle pokoleniowo ja uważam, ale również w sensie tego, jak głosują mężczyźni, jak głosują kobiety. 70% elektoratu amerykańskiego w tym roku uważa, w tych wyborach, że kraj zmierza w złym kierunku. Ekonomicznie, politycznie, kulturowo, socjalnie, jak tylko chcesz. To jest o 10% więcej niż w 2020 roku. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, więcej kobiet w tej chwili głosuje w ogóle jeśli chodzi o udział w elektoracie, to jest 54%. Zresztą kobiety są większością elektoratu amerykańskiego w tej chwili niż mężczyźni. W 2020, kiedy Biden wygrał, było ich wtedy 53%. I teraz 53% kobiet jest za Harris, a 44% kobiet jest za Trumpem. Jeżeli spojrzymy na mężczyzn, to się odwraca. 52% Trump, 44% Harris. Do czego zmierzam? Ja podejrzewam, że w końcowej analizie te wybory będą zdecydowane przez kobiety, mniejszości etniczne, to znaczy bardzo ciekawe jest to, jak głosują w tej chwili Latynosi, Hispanicy, jak głosują czarni mężczyźni. Te wszystkie tradycjonalne założenia, że mniejszości etniczne są konstytuentą partii demokratycznej, biznes jest konstytuentą partii republikańskiej, się odwracają. Czyli w tej chwili Trump staje się takim trybunem ludowym, jak ja to nazywam. Jest zresztą, jeśli spojrzysz na jego te rallies, prawda, na to, kto jest na trybunach, kto tam go wspiera. I ja się sam zastanawiam, do jakiego stopnia w tych wyborach wybór wiceprezydenta będzie odgrywał ważną rolę, bo wiceprezydent zawsze w Stanach Zjednoczonych jest drugorzędny, tak naprawdę. Jednak w tym wypadku jest inaczej. Kamala Harris wybrała Waltza, który jest tak naprawdę w ocenie większości analityków no nie jest tym, którego oni by wybrali. Dlatego, że jeżeli chcesz wygrać, to potrzebujesz kogoś, kto zmobilizuje elektorat. Tu wszyscy mówili o Shapiro. Dlatego i oczywiście tutaj były również rzeczy, byłby to pierwszy żydowski kandydat, no a zwłaszcza jego inteligencja, zdolności elokwencji i tak dalej. Po stronie republikanów, i to słyszałem od kilku osób, którzy są w tym mainstreamie partii republikańskiej, gdyby Trump wybrał Nikki Haley, wybrałby kobietę, która jest również, nie jest biała, ma w kategorii swojej i gubernatorstwo, i dyplomację, i to wszystko, więc i ona była kobietą, która kontestowała Trumpa niemalże do końca, ale ona poszerzyłaby jego bazę wyborczą o kobiety, czyli dałaby ludziom, którzy uważają, że no tak, może zwłaszcza mówię o elektoracie kobiet. No nie podoba nam się Trump, ale tutaj mamy kogoś, z kim się identyfikujemy. Donald Trump podjął decyzję wybrania młodego, bardzo inteligentnego senatora, który tak naprawdę jest jego spadkobiercą, jeśli chodzi o ideologię i wartości. Czyli on jeszcze wzmocnił swoją bazę, ale jej nie poszerzył. Ja bym spekulował, że gdyby Trump wybrał Haley, a nie Vance, to te wybory prawdopodobnie już byłyby zakończone. Dlatego, że rozciągnięcie elektoratu szerzej i tą bazę, którą Trump i tak przynosi, zamknęłyby sprawę. Ale z drugiej strony to, że jednak widzimy, Donald Trump gra w kierunku zmiany pokoleniowej. Wybiera młodego człowieka, który tak naprawdę po 4 latach, jeżeli Trump wygra jako wiceprezydent, staje się naprawdę spadkobiercą całego ruchu MAGA. I pamiętaj, Igor, że MAGA w tej chwili to jest naprawdę twarz amerykańskiego konserwatyzmu. Czy się to podoba elitom europejskim, czy tradycyjnym takim postreganowskim elitom w GOP, tutaj w republikańskiej partii, to jednak nie ma już takiego znaczenia. I jak patrzysz na to, jak wszyscy i senatorowie, i kongresmeni, i nawet Nikki Haley, która napisała editorial i wsparła Trumpa, to jest w tej chwili takie centrum, gdzie znajduje się GOP. Czy Trump wygra, czy nie? On jest w tej chwili osobą, która przedefiniowała oblicze amerykańskiego konserwatyzmu. To, co się stanie z drugiej strony, z demokratami,
jest wielką niewiadomą, dlatego że przez to, że przez 3 lata udawano, że Joe Biden jest w świetnej kondycji, prawda, że tutaj świetnie sobie daje radę, Harris się znalazła w tej pozycji w ostatniej chwili. Nie ma czasu się ani przetestować, ani zdefiniować, więc tak naprawdę my nie wiemy, jak będzie wyglądała jej prezydentura. Mówiłeś, że duża część demokratów nie głosuje na Kamalę Harris, tylko głosuje przeciwko Trumpowi. Ale Tak. chyba też duża część republikanów, czy wyborców republikańskich nie głosuje za Donaldem Trumpem, tylko po prostu głosuje przeciwko Kamali Harris, głosuje trochę z zatkanym nosem. Tak? Znaczy jest tam chyba duża grupa wyborców republikańskich, która źle się czuje z Donaldem Trumpem, ale wybiera go, bo nie ma innego wyjścia. Czy tak jest? Tak jest w pewnym stopniu. Wiesz, ja byłem właśnie dzisiaj wieczorem na kolacji u przyjaciela w północnej Virginii i zapytałem siedzących wokół stołu, kiedy ostatni raz głosowali, nie trzymając się za nos. Kiedy byli przekonani, że naprawdę ten kandydat to jest ten kandydat, którego oni by chcieli. Dostałem bardzo dziwne odpowiedzi. Tak naprawdę generacyjne, w zależności od tego, w jakim wieku była czy ta kobieta, czy ten mężczyzna. Jeden z moich przyjaciół niedawno powiedział mi, że on będzie płakał w dniu końca wyborów bez względu na rezultaty. No to mi się wydaje trochę historyczne, prawda? To jest taka trochę przesada, ale większość ludzi w mojej ocenie fokusuje się bardziej na osobie przeciwnika niż na programie politycznym własnego kandydata. Ja uważam, że w końcowej analizie o to chodzi. I zobacz również, w jaki sposób rozwinęła się narracja w czasie wyborów. Z jednej strony Kamala Harris, która mówi o Trumpie jako Hitlerze, który tam, prawda, doprowadzi do dyktatury, koniec wolności, koniec demokracji. Z drugiej strony Donald Trump mówiący o tym, że ona jest w ogóle nie bardzo inteligentna, że w ogóle jest lewaczką, że nic nie wie, że to i to i to. Czyli wszystkie ataki są tylko i wyłącznie atakami na osobowości, a programy są wtórne. Znaczy oni oczywiście atakują się odnośnie programów, ten nie ma programów, ta nie ma programu, nic z tego nie będzie, będzie inflacja, będzie jeszcze gorzej. Druga sprawa, która jest bardzo ciekawa tutaj, to jest, ona z jednej strony mówi o przerzuceniu następnej strony, co też jest dziwne, bo tak naprawdę jest wiceprezydentem administracji, która przez 4 lata była u władzy, czyli mówienie, pozostawmy za sobą to, co było i zacznijmy coś nowego, no to jest tak jakby mówienie, zapomnijmy o tym, co myśmy robili. Z drugiej strony Donald Trump, który mówi, odbudujmy, zróbmy Amerykę znów wielką. Tak, to jest mówienie o przyszłości, ale referenc jest zawsze do przeszłości. Więc znajdujemy się w takim unikalnym momencie. Ja ci muszę powiedzieć, ja nie pamiętam takich wyborów. Tak naprawdę w ostatnich 30 latach. Nie pamiętam czegoś takiego, co byłoby tak spolaryzowane, tak blisko, czyli że my się możemy obudzić jutro, bez względu na to, co mówimy w tej chwili, czy za 2-3 dni, kiedy głosy przyjdą. Pamiętaj, była ta czerwona fala w 20 roku, która tam miała już na początku, czerwona to znaczy republikańska, która miała pokonać demokratów, po czym nagle te inne głosy przyszły, czy to były głosy listowe, czy to głosy, prawda, ludzi, którzy żyją poza Stanami Zjednoczonymi, wojskowi i tak dalej, i to wszystko odwróciło. Więc może dojść do tego, że my nie będziemy wiedzieć, kiedy tak naprawdę te wyniki dojrzą przez kilka dni i ja się obawiam jednego, to znaczy moim marzeniem jest, że dojdzie do rezultatu, który będzie zdecydowany. To znaczy albo jedna, albo druga strona wygra w taki sposób, że narracja o tym, że w jakiś sposób doszło tu do oszustwa, manipulacji, wpływów zewnętrznych i tak dalej, po prostu nie będzie miała trakcji. To byłoby najlepsze rozwiązanie. Biorąc pod uwagę, jak blisko jest w tej chwili, nie wiadomo. Ostatni komentarz tutaj, Igor. W czasie wyborów w 2016 roku polsterzy nie doceniali, nie doszacowywali Trumpa. W związku z tym on, mimo tego, że był 6-7 punktów poniżej Hillary Clinton, on ją jednak przejechał, dlatego że ludzie po prostu robiący polling data nie doszacowywali. W tej chwili może być też to przeocenianie go. Dlatego, że Przeszacowany może być. Przeszacowany może być. Więc po prostu jesteśmy w tej chwili, ja nie chcę robić żadnych predykcji,
Kiedy pytają mnie koledzy z Europy, kto wygra, odpowiadam, mogę wam na pewno powiedzieć, wygra albo republikanin, albo demokrata. No tak. To nie jest wielki problem, że do końca nie wiemy kto, tak? Bo tak to jest w wyborach, kiedy jest dwóch kandydatów, taka jest natura takich wyborów, że często do ostatniej chwili, że państwo jest podzielone i znaczy wyborcy są podzieleni do ostatniej chwili, nie wiadomo kto wygra. Ale tutaj chyba mamy do czynienia z czymś poważniejszym, znaczy z takim poważnym kryzysem chyba i państwa i demokracji amerykańskiej. No bo najpierw mieliśmy sytuację, w której dwie wielkie, tradycyjne partie miały, no, z całym szacunkiem dla wieku, bardzo starszych panów. Teraz mają, no jeden z kandydatów jest młodszy, ale nikt nie powie, że Ameryka ma dwóch bardzo kompetentnych kandydatów. Państwo, które ma tak wielkie, jest ojczyzną demokracji, które ma ogromne think tanki, największe na świecie, które ma chyba żadne państwo nie ma tylu ekspertów, politologów, takiego zaplecza i to państwo wypluwa z siebie dwoje dziwnych kandydatów, tak? o których nikt nie mówi, nie wiem, no, z wielkim szacunkiem, tak? Że to są wielkie, wybitne osobowości z wielką wiedzą, z wielkimi kompetencjami i tak naprawdę nie wiemy, jaka będzie Ameryka po tych wyborach. Nie wiemy do końca, jaka będzie Ameryka po wyborach Trumpa, zwłaszcza patrząc z Europy i nie wiem, jaka będzie Ameryka Kamali Harris, bo jak myślę, programy nie były tak ważne w tych wyborach. Ważne były emocje i personalne walki. Pamiętaj jednej rzeczy, znaczy nie do końca się zgadzam z tym, co mówisz. Znaczy pamiętaj o tym, że gdybyś odłożył na bok osobowość Donalda Trumpa, to znaczy to, w jaki sposób on mówi, on jest bardzo niekonwencjonalny, powiem to delikatnie, prawda, to jego wytrwałość w tych kampaniach jest naprawdę czymś wyjątkowym, jeśli chodzi o politykę. Mnie to trochę przypomina Nixona na przykład. Wiesz, Nixon był zupełnie uważany za wyeliminowany z polityki. Że właściwie koniec jako wiceprezydent Eisenhowera i to jest koniec jego kariery i Nixon wrócił i stał się jednym z najbardziej ważnych prezydentów, jeśli chodzi o okres zimnej wojny. Przy wszystkich swoich prawda, osobistych takich problemach, które Nixon miał i co go w końcowej analizie doprowadziło do tej sytuacji, że jego podejrzliwość, jego takie osobiste jakieś błędy skończyły się impeachmentem i skończyły się rezygnacją. Ale więc pod tym względem Trump dokonał czegoś wyjątkowego, w mojej ocenie. Bez względu, czy go lubisz, czy go nie lubisz, ale przejście przez taki ogień, prawda, kiedy media, kiedy system prawny, kiedy z każdej strony ciągle wychodzą jakieś oskarżenia, ataki na jego osobowość, to jednak jest czymś wyjątkowym. Natomiast to, że jest wyjątkowym fighterem, ale nie jest wielkim myślicielem. Zwłaszcza, że mówi, wypluwa z siebie tyle myśli naraz, prawda, i trudno odczytać, co tak naprawdę często ma na myśli. Jadę na Ukrainę w tej chwili. Że w Stanach Zjednoczonych tak naprawdę polityka każdej prezydentury dopiero się tworzy w momencie, kiedy zespół tranzycji, prawda, siada w siodle, zaczynają się klasyfikowane briefingi, zaczyna się rozmowa na temat tego, jak naprawdę wyglądają resursy, zagrożenia. Więc ja zawsze ostrzegam ludzi przed myśleniem o tym, co jest mówione w kampanii. Oczywiście to ma znaczenie, ale o tym, co jest mówione w kampanii i później jakiś kryzys definiuje cię. Pomyśl o tym. George W. Bush, który niemalże przegrywa wybory, nie wygrywa wybory, Floryda się ciągnie się, wiesz, liczenie głosów, hanging chads, staje się kryzys 9/11 i on się staje prezydentem wszystkich Amerykanów. Kończy się debata o Florida recount, on się staje prezydentem, który nagle, i on nie jest innym człowiekiem, ale sytuacja go przetwarza, że tak powiem. I ten moment, kiedy on stoi na gruzach World Trade Center z tym strażakiem i mówi, ja was słyszę i cały świat was usłyszy.
Więc ja bym ostrzegał analityków przed mówieniem, Harris powiedziała to, bo Harris też opowiada różne rzeczy, które są takie dosyć... Ale no, na tym polega dramat właśnie, bo mówisz, że się nie zgadzasz i i tak naprawdę mówisz, nie słuchaj tego, co oni mówią, bo to jest nieważne. No właśnie, Nie, to nie jest wielki ale- kryzys, czy to nie jest kryzys demokracji? Tego, że my tak naprawdę nie wiemy. Cały świat patrzy na Stany Zjednoczone. Jestem w drodze do Ukrainy, za chwilę będę w Kijowie, wszyscy tam po prostu, no, to jest kwestia życia i śmierci, ale oni też tak naprawdę nie wiedzą, co oznacza wybór A i co oznacza wybór B. To nie jest kryzys demokracji w mojej ocenie, to jest kryzys amerykańskich elit. Dlatego, że ja pamiętam w 2016 roku, kiedy Donald Trump był wybrany po raz pierwszy, rozmawiając z jednym z moich przyjaciół, to był generał w stanie spoczynku, ja powiedziałem, słuchaj, ja mam nadzieję, że po tym zupełnie nieoczekiwanym wyborze Donalda Trumpa nasze elity sobie zadadzą pytanie, dlaczego ta rebelia się odbyła, dlaczego, bo dla mnie Donald Trump w 2016 roku był symptomem, a nie problemem. I problem był taki, że zwłaszcza w Europie, ja ciągle słyszałem, ja wtedy byłem już w Niemczech w 2016 roku, prawda, że no Trump, ale tutaj wokół niego są ci, prawda, eksperci. Była próba definiowania, w jaki sposób zarządzać tą sytuacją, a nie była próba zrozumienia, co leżało u podstaw tej sytuacji. U podstaw tej sytuacji jest bunt tego amerykańskiego heartlandu, ludzi, którzy przegrali w globalizacji, bo o ile obydwa wybrzeża wygrały ogromnie, to znaczy ja to nazywam digitalną arystokracją zachodniego wybrzeża i finansową arystokracją ze wschodniego wybrzeża. Oni zrobili ogromne pieniądze w przeciągu ostatnich 30 lat. Natomiast te wszystkie miasta, miasteczka, gdzie zamykano fabryki, przenoszono produkcję do Chin, przenoszono produkcję do Azji. I w Stanach Zjednoczonych, kiedy zamyka się fabryka, czy zamyka się jakiś przemysł, ginie wszystko, bo twoje ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, life insurance, to wszystko zależy od twojej korporacji, w której pracujesz. Zamykają się bary, restauracje, społeczności umierają, kluby, Lions Club i tak dalej. I to, co się stało w 2016 roku, to był ogromnie ważny sygnał dla elit niezadowolenia obywatelskiego, że po prostu nie spełniacie zadania, nie robicie tego, co jest krytyczne dla dobrobytu społeczności amerykańskiej. I niestety z tego nie wyciągnięto wniosków, w mojej ocenie. Czyli to, co się działo przez następne 4 lata, to było Trump versus, prawda, establishment. I w tej chwili jesteśmy w sytuacji drugiego odsłonienia tego. Ale to nie jest kwestia instytucji demokratycznych państwa. To jest kwestia tego właściwie, co myślą elity, co myślą obywatele, w jaki sposób się kształtuje polityka amerykańska. Instytucje to wytrzymają, Igor. Tutaj te wszystkie opowieści o tym, że tutaj koniec świata, koniec demokracji. Przypomnę ci, że Donald Trump przez 4 lata już był prezydentem. Koniec demokracji to na pewno nie jest, ale no, kiedyś jak były wybory, mówiło się, to wielkie święto demokracji, tak? A to święto demokracji wygląda tak jak dzisiaj, przepraszam, wysłałeś mi dzisiaj rano zdjęcia, jak wygląda Waszyngton, gdzie zabijane są okna wystawowe w różnych budynkach, bo ludzie w tym światowej stolicy demokracji boją się tego, co będzie następnego dnia, bo nie ma zaufania, czy to jest dużo mniejsze zaufanie do instytucji. Sam powiedziałeś, że tego, czego ty się obawiasz, to też, że ten wynik nie będzie jasny, bo wtedy rozpocznie się bunt jednej ze stron, tak? Że ludzie wyjdą, no właśnie, czy mogą ludzie wyjść na ulicę, że nie ma pełnego zaufania do systemu demokratycznego w Stanach Zjednoczonych dzisiaj. Czy się zgodzisz z tym? Ja nie wiem, czy to jest obawa, że ludzie wyjdą na ulicę. No trochę wiesz, trochę w mojej ocenie za każdym razem my robimy rzeczy, bo pamiętamy coś, co się stało. Ja nie sądzę, że jest ryzyko w tej chwili powtórzenia się jakiegoś ataku na Kapitol, czy jakichś większego wybuchu. Ale ludzie robią to, co robią, tak? Zabijają dechami okna w stolicy świata demokratycznego. Ale robią to w mojej ocenie dlatego, że pamiętają to, co się stało, a nie dlatego, że antycypują. To jest pierwsza rzecz. Co do święta demokracji, słuchaj,
w końcowej analizie ja uważam, że bez względu na to, jak brutalna była ta kampania polityczna, bo ona z obydwu stron była niezwykle ostra. Wiesz, no, w momencie, kiedy zaczynasz wyzywać swojego przeciwnika od idioty, prawda, mówisz, że prawda, ty się nie nadajesz do rządzenia, albo nazywasz swojego przeciwnika Hitlerem, prawda, faszystą i tak dalej, to kurczy obszar debaty demokratycznej. Ale to, że ludzie idą głosować w takich liczbach, jak idą, że stoją, że głosują wcześniej, że wysyłają czy przez pocztę, czy prawda, idąc do polling stations, wiesz, robią to elektronicznie czy przez papier. W mojej ocenie to jest ogromnie budujące, bo to jest jednak, ty mówisz święto demokracji. Demokracja nie musi być ładna, w sensie tego, że sobie stajemy, prawda, rozdajemy sobie kartki, mówimy, wszystko jest wspaniale. Stany Zjednoczone są w momencie kryzysu, jeśli chodzi i o gospodarkę, i o zaufanie do elit politycznych. Pamiętaj, że myśmy właśnie przeszli przez 20 lat tak zwanej globalnej wojny z terroryzmem, która kosztowała prawie $8 tryliony, jeśli wierzyć Watson Institute z Brown University. I znużenie ludzi, brak zaufania, no bo czy osiągnęliśmy cele strategiczne? Taliban kontroluje Afganistan, Irak jest w chaosie, Syria, Rosjanie pakują się tam z powrotem, prawda? Widzimy w tej chwili wojnę w Europie Wschodniej, wojnę na Bliskim Wschodzie, prawdopodobnie konflikt na Indo-Pacyfiku i na Półwyspie Koreańskim, więc tu chodzi przede wszystkim o naprawdę bardzo niskie zaufanie, w mojej ocenie, społeczności do elit, a z drugiej strony próba narzucenia ludziom pewnych wartości, z którymi oni się niekoniecznie zgadzają. Znaczy wiesz, z jednej strony to, że kobiety głosują w tak dużych ilościach. Dlaczego? Dlatego, że kwestia na przykład aborcji, jeżeli słuchasz wypowiedzi Kamali Harris, w momencie, kiedy ona mówi o Roe v. Wade, kiedy ona mówi o prawie do aborcji i widzisz i reakcję publiczności i nagle ona przestaje mówić talking points, widzisz pewnego rodzaju pasję. Tu chodzi o prawa kobiet, chodzi o, prawda, podstawowe rzeczy. To nagle zmienia atmosferę na sali. W momencie, kiedy zaczyna mówić znów o tym, że będzie przyszłość, będzie to się stają znów takie trochę platitudes. Trump z kolei potrafi przez godziny tak surfować różne sprawy, prawda? On to opowie o kimś indywidualnie, to opowie o przeciwniku politycznym, to opowie o kimś, z kimś miał wywiad, więc jest taka niemalże taka pogadanka przy kominku, tyle, że to jest zrobione przed tysiącami ludzi. Do czego zmierzam? Ja mam głęboką nadzieję, że po tych wyborach, czy to będzie Harris, czy to będzie Trump, znajdziemy sposób na adresowanie tych prawdziwych obaw większości ludzi w Stanach Zjednoczonych. Zwłaszcza tych ludzi, którzy przegrali w globalizacji. Ja kiedyś powiedziałem przyjacielowi w czasie obiadu tutaj w Waszyngtonie, chyba 3 miesiące po moim przyjeździe, jeżeli chcesz być w tej klasie przywódczej, to musisz przynajmniej słuchać swoich obywateli, a najlepiej jeszcze ich lubić. To znaczy mieć jakąś relację z nimi. Mnie się wydaje, że to jest to, o co chodzi w tych wyborach. Zarówno Harris, jak i Trump starają się ustawić relacje z tym elektoratem, który wydaje się wyalienowany w tej chwili. Czy jest coś, co łączy Amerykanów dzisiaj, tych, którzy głosują na Harris i tych, którzy głosują na Trumpa? Ja myślę przede wszystkim patriotyzm. Wiesz, mnie się wydaje, że Europejczycy nadal nie doceniają tego, jak bardzo patriotyczny czy nacjonalistyczny, ale ja używam wyrazu patriotyczny, jest ten kraj. To znaczy Amerykanie nadal uważają, że jednak są narodem wyjątkowym, że to, że są demokracją, że są takim wyjątkowym projektem, który istnieje zaledwie 240 parę lat, a jednocześnie dokonał tak niesamowitych rzeczy. Prawda? Stworzenie państwa z 13 kolonii, które były na granicy przeżycia tak naprawdę. I z tej subsystencji zdołały stworzyć państwo, które przejęło cały kontynent
zdominowało hemisferę, stało się mocarstwem globalnym, a jednocześnie jest ono zbudowane wokół koncepcji wolności. I to mi się wydaje jest absolutnie kluczowe. Więc to, co łączy, mi się wydaje, i wyborców Harris, i wyborców Trumpa, to jest jednak to, że Amerykanie się czują ludźmi wolnymi, kwintesencjalnie ludźmi wolnymi. I że to przekonanie o tym, że jednak każdy obywatel jest konstytutywny, jeśli chodzi o przyszłość tego kraju. Mówisz o święcie demokracji. W tym dniu to, co jest najważniejsze, to jest to, żeby każdy obywatel wierzył w to, że proces jest czysty i niemanipulowany. Że w tym dniu, czy ty jesteś człowiekiem z klasy niższej, średniej, wyższej, najwyższej półki, twój głos jest tak samo święty. Więc tutaj uważam, jakiekolwiek próby manipulacji, czy próby ze strony Rosji, Chin, mieszanie się w wybory amerykańskie, a takie próby są. Mieliśmy niedawno, oglądałem w CNN, senator Rubio mówił o tym, że obywatel Chin zarejestrował się i zagłosował w wyborach. Oczywiście po tym, jak go znaleziono, zdaje się, został wyrzucony z kraju, no ale teraz jest kwestia taka, no ten jeden głos, oczywiście, czy to zmieni wszystko? Myślę, że nie. Ale to, że ktoś pogwałcił tę świętość procesu wyborczego, to jest, co obraża obywateli Stanów Zjednoczonych. Więc ja uważam, to poczucie pewnej wyjątkowości. Ten kraj ma mnóstwo problemów w tej chwili. To są kwestie odbudowania zaplecza przemysłowego, kwestia energetyki, kwestia infrastruktury, odbudowanie sił zbrojnych, bo one są w tej chwili za małe, systemu przemysłu obronnego. Ale to jest wszystko do zrobienia, dlatego że to jest kraj, który ma ogromne resursy i ludzkie, i kapitał ludzki, i resursy naturalne, i sam obszar. To jest tak naprawdę kontynentalna wyspa, która jest w stanie przy odpowiednim przywództwie przedefiniować się na przyszłość. I tak naprawdę, słuchaj, jeżeli Stany Zjednoczone poradzą sobie z obecnym kryzysem, a ja myślę, że tak, że to się stanie, czy to będzie demokrata, czy republikanin, w końcowej analizie instytucje tego państwa są mocniejsze niż indywidualni politycy. To jest kwestia przyszłości Europy, to jest kwestia przyszłości Azji. Za chwilę jeszcze cię zapytam o przyszłość Europy i zwłaszcza jej wschodniej części, ale jeszcze jedno pytanie. Czy ty myślisz, że przegrani, ktokolwiek nim będzie, zaakceptują ten wynik i uwierzą w to, że nie było manipulacji, że wybory były fair? Myślę, że w końcowej analizie tak. To znaczy zawsze będziesz miał różnego rodzaju talking heads, będziesz miał, blogerów, prawda, i ludzi, zwłaszcza takich gotowych na wszystko, którzy będą twierdzić, że bez względu na to, jaki jest wynik, jakie są dane z różnego rodzaju komisji wyborczych, że coś się tak naprawdę stało. Ale ja uważam, że większość Amerykanów zaakceptuje to, że wygra ta strona albo druga, ten kandydat albo drugi. Problem jest inny. Problem jest nie tyle akceptacji wyboru, bo myślę, że do tego dojdzie. Głównym zadaniem jest odtworzenie platformy kompromisu politycznego. To znaczy, że my możemy odkryć na nowo to, że ty wygrywasz, ja ci podaję rękę, ale jednocześnie mówię, słuchaj, ja ci będę trzymał twoje pięty w ogniu, bo ja będę się na ciebie ciągle patrzył. I jednocześnie to większe dobro Republiki Amerykańskiej pozwala nam znaleźć kompromis, dogadanie się. Dam ci przykład. Po pierwszym wyborze Ronalda Reagana speakerem kongresu był Tip O'Neill. Miałeś dwóch takich twardych Irlandczyków, jak my tu mówimy. To byli Amerykanie irlandzkiego pochodzenia w dużym stopniu, którzy czasami mówili o sobie rzeczy nieprzyjemne, prawda, ostre politycznie, a potem siadali, jak to można przysłowiowo powiedzieć, otwierali butelkę scotcha i mówili, dobra, ja ci dam tego kongresmena, ty mi dasz taki. Budowali kompromis, dlatego że to było ważne dla państwa. I odbudowanie tego jest najważniejsze. Nie to, czy kto uzna, ale odbudowanie platformy kompromisu. Ja myślę, że to jest możliwe, ale to wymaga pracy. To jest bardzo trudne, bo to niestety nie jest tylko problem amerykański, tak? To jest w wielu krajach. W Polsce Oczywiście mamy to samo i w wielu innych krajach, tak? W Hiszpanii teraz myślę, że też się te podziały wobec tej tam katastrofy, która się dzieje, bardzo wychodzą na wierzch. Jeszcze jedna rzecz o amerykańskim przywództwie z punktu widzenia
świata, z punktu widzenia Europy i z punktu widzenia Ukrainy, do której właśnie jadę i tam na pewno będę o tym rozmawiał, bo też będę uczestniczył w takiej dyskusji na temat tego wpływu amerykańskich wyborów na sytuację wojenną. Co to znaczy, co te wybory znaczą dla Ukraińców? Bo one są bardzo ważne dla nich. Słuchaj, Igor, mamy w tej chwili sytuację, w której północno-koreańscy żołnierze przyjechali do Europy. Więc I jakakolwiek... świat tak naprawdę w ogóle nie zareagował. Chociaż to jakby od złamania, i tak tam we wszystkie reguły gry zostały już złamane. Inne państwo weszło do gry i w zasadzie wszyscy, cały świat zachodni, w zasadzie tak odwrócił głowę, coś tam mruknął i nic. Nie ma żadnej reakcji ze strony zachodniego świata, również Stanów Zjednoczonych. Znaczy jest gorzej, dlatego że my próbujemy w tej chwili rozmawiać z Chińczykami na temat tego, żeby powstrzymać północno-koreańczyków. Więc dla mnie jest to błędna polityka. Mówię to z dużym bólem, dlatego że jeżeli my zachowujemy się w taki sposób, że nie jesteśmy w stanie twardo odstraszyć pogwałcenie reguł, które w czasie zimnej wojny teatr europejski był absolutnie odizolowany, odmurowany od tego, co się działo w jakichś wojnach proxy, prawda, czy w Azji, czy w Ameryce Południowej, czy gdzie indziej, to teraz te bariery zaczynają być łamane. Ale z drugiej strony, jeżeli można tu mówić o czymś pozytywnym, cała ta debata w Stanach Zjednoczonych, czy Europa, czy Azja, czy prawda, Atlantyk, czy Pacyfik, staje się rzeczywiście akademicka, dlatego że Azja jest, żołnierze z dyktatury azjatyckiej znajdują się w Europie w tej chwili. Więc oddzielanie tych teatrów jest po prostu absurdalne, dlatego że nasz przeciwnik ma też prawo głosu i oni zdecydowali, w jaki sposób będzie wyglądać. Więc ja uważam, że czy wygra demokrata, czy republikanin, mogą być różnice, jeśli chodzi, jakie będą ewentualne natychmiastowe inicjatywy polityczne. Ale zestaw problemów się nie zmieni, Igor. Bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych polega i na Atlantyku, i na Pacyfiku. To jest nieredukowalne. Bezpieczeństwo i prosperity amerykańskiego narodu. To nie chodzi o to, że Amerykanie robią jakieś tam, prawda, dobre gesty w stosunku do Europy. Z drugiej strony sojusze muszą się naprawdę stać sojuszami. Nie ma czegoś takiego, że można po podpisaniu planów regionalnych na szczycie w Wilnie NATO przez następny rok nie robić nic, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy na zbrojenia i odbudowanie sił konwencjonalnych. Państwa na flance to robią. Finowie to robią, Szwedzi to robią, Polacy to robią, Bałtowie to robią. Co robią Niemcy? Co robią Francuzi? Co robią Brytowie? Więc czy to będzie Harris, czy to będzie Biden, rozmowa będzie bardzo twarda w tej chwili. Dlatego, że wymagania są takie, że mamy dwa główne teatry, Atlantyk i Pacyfik. Mamy na dodatek tego i Środkowy Wschód, i potencjalnie Półwysep Koreański. Więc ja zachęcałbym ludzi w Europie, jak będziesz rozmawiał z przyjaciółmi w Ukrainie, to im powiedz, żeby myśleli o prawdziwych wymogach geopolitycznych, interesach amerykańskich, bo nie mają relacji z tą czy inną partią polityczną, czy z tym czy innym politykiem. Mają relacje ze Stanami Zjednoczonymi. I te relacje są dla nich żywotne. I Stany Zjednoczone pozostają, czy nam się to podoba, czy nie podoba, czy tam krytykują to ludzie, czy nie, czy Amerykanie wszystko robią tak, jakbyśmy chcieli, czy nie, czy Europa robi tak. My jesteśmy w tym samym wózku. I Stany Zjednoczone pozostają głównym gwarantem bezpieczeństwa europejskiego i bezpieczeństwa demokracji w Azji. I to powinien być początkowy punkt rozmowy. Tak, ale te gwarancje na razie dla Ukrainy są zbyt słabe. Tak? To nie chodzi o gwarancję, nie, Igor. Ja mówię o czymś innym. Ja mówię o braku wizji zwycięstwa czy końcowego rozwiązania wojny na Ukrainie. Bo możemy sobie opowiadać, wiesz, Ukraina nie może przegrać, Rosja nie może wygrać. To nie jest wizja zwycięstwa. Nie ma. Nie ma czegoś takiego jak wojny for as long as it takes. Musi być jasna wizja zwycięstwa, końcowego rozwiązania problemu na Ukrainie, takie, że zachowuje integralność ukraińską, jeśli chodzi o terytorium, suwerenność państwa i daje im drogę na wejście w struktury wolnych państw demokratycznych. Bez tego jakikolwiek deal jest przegraną Ukrainy, w mojej ocenie. No, ale raczej wszystko zmierza ku temu drugiemu.
W tej chwili nie wygląda to dobrze, zgadzam się, ale znów wrócę do tego, że naprawdę nie wiemy w jaki sposób, bo naprawdę nie wiemy, jak będzie wyglądała polityka zagraniczna prezydent Harris, jeśli ona wygra, dlatego że ona jest bardzo słabo znaną osobą, jeśli chodzi o jej priorytety. To są wszystko ogólniki w tej chwili. A z drugiej strony, czy ten transakcjonalizm Trumpa jest z definicji tym, o czym za każdym razem, kiedy przyjeżdżam do Europy, słyszę, że tam będzie tragedia, on wyjdzie z NATO, on zniszczy, prawda, balans, dogada się z Putinem, sprzeda Europę. Spokojnie. Stany Zjednoczone mają interesy, które są poza tym, co robią indywidualni przywódcy. To, że Trump naciskał na Europejczyków, żeby wydawać pieniądze na zbrojenia, Igor, może to robił nieelegancko, ale mówiłem prawdę. Przecież ta sytuacja, w której 0,5 biliona ludzi z takim dochodem narodowym nie jest w stanie wystawić wojska konwencjonalnego, żeby zbalansować Rosję, no to jest niedopuszczalne w mojej ocenie. I o tym trzeba mówić. Jak to mówić, to się dyplomaci mogą kłócić, ale mówić o tym trzeba. Andrew, bardzo Ci dziękuję. Jest prawie północ w Waszyngtonie. Jest. Kiedy kończymy, nie wiemy, kto wygra wybory. Rozumiem, że Ameryka jest w kryzysie, ale demokracja jednak działa. Zgodzisz się z Tak, tym? i Igor, jeżeli można zakończyć na jakimś takim przynajmniej łagodnie optymistycznym akcencie, Stany Zjednoczone sobie dadzą radę, bez względu na to, czy ten kandydat, czy tamten będzie, bo systemowa struktura, naprawdę ten podział władzy, to, co konstytucja stanowi i to, że konstytucja w Stanach Zjednoczonych jest królem, to jest dla mnie najważniejsze, więc ja jestem optymistą. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Jest prawie 6 rano, kiedy kończymy te nagranie. 6 rano tu w Polsce. Napiszcie Państwo, co sądzicie, jak Wy oceniacie sytuację w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście nie wiemy, kto wygra. Będziemy to wiedzieć, nie wiemy kiedy. Niedługo. To wszystko w tym odcinku. Pozdrawiam, wspierajcie na Patronite. Do zobaczenia, do usłyszenia.